Dzień dobry. Dziś materiał w sumie o Deusie 1, ale wziąłem Manticora, byście mieli, że tak powiem, punkt odniesienia. Chciałem Wam pokazać, jak te dwa wykrywacze działają na moim w sumie najtrudniejszym polu testowym, gdzie mam zakopane 4 cele. Pierwszy cel to Denarek Jagielloński, który jest zakopany na 21 cm, Denar krzyżowy na 21 cm, potem kamyczkiem tutaj Denar rzymski na 31 cm. Jest to bardzo duża głębokość, jeśli chodzi o moje tereny na ten typ monety. I szóstak koronny zakopany na 31 cm. Najłatwiejszym celem tutaj jest szóstak koronny. Wszystkie w sumie wykrywacze, które posiadałem, go wykrywały. Test, wiadomo, jest testem głębokościowym i pokazuje jakieś tam teoretyczne możliwości głębokościowe wykrywacza, ale jest oczywiście tłem do tego, by Wam coś tam bardziej sensownego poopowiadać, nie? O wykrywaczach ogólnie. Manticore. Manticore na ustawieniach głośność, General, który działa tutaj najlepiej, Noise Cancel, Ground Balance, on się tutaj stoi na 4, ale jeszcze raz go dostoję, Recovery Speed 4. Co do ustawień Iron Biasu to takie, czyli Iron Limits takie, moje prywatne, mi się dobrze z tym chodzi, w połączeniu z niską czułością, którą preferuję, działa to bardzo dobrze. Co dalej? Stabilizator na 0, audio tak, więc w sumie można powiedzieć standardowe, dobre ustawienia Manticora. Pierwsza sprawa to czułość 22. Pokażę Wam, jak to działa. Strojenie do gruntu. To czwóreczka. Pierwszym celem będzie Denarek Jagielloński na 21 cm. Wykrywacz bardzo stabilny. Tu niestety nie. Denar krzyżowy. Bardzo dobrze wykrywany. Teraz będzie Denar rzymski. No i tu akurat dzisiaj jest jakiś tam problem. No i szóstak. Doskonała wykrywalność. Pokażę Wam jeszcze to na wyższej czułości. Ja takiej czułości nie preferuję, ale powiedzmy to 26. Spróbujemy jeszcze raz. To powinien być niski ton, ale raczej nic z tego nie wyjdzie. Co by tutaj jeszcze wymyśleć? No coś trzeba wybrać, wybierzemy tą szóstkę, nie? Może będzie spokojniej. No tak, troszeczkę może. Dzisiaj akurat Denarek Jagielloński. Zwykle ten Denarek Jagielloński Manticore wykrywa. Tak ostatnio kilka razy tutaj byłem, to właśnie ten Denarek zniknął, można powiedzieć, dla Manticora. Coś tam się musiało podziać, że w gruncie, że stracił tą wykrywalność, którą kiedyś bez problemu wykrywał, raczej no, tak, dosyć tak fajnie wykrywało to, nie? Denar krzyżowy tu nie powinno być problemu żadnego, na tej czułości bardzo dobrze. Tutaj jest Denar rzymski. Tu jest jakieś żelazo z boku. Jak widzicie, nie? I tutaj nam pomału ten denar wychodzi
ale to nie jest takie super, nie? No i dobra, no i szóstaczek. No i mamy, że tak powiem, Manticora zakończonego. Tak jak wam powiedziałem, to jest jakiś punkt odniesienia do Deusa 1. Deus 1. Cewka X35 11 cali. Spróbuję coś wykrzesać z Deusa 1. Wiadomo, że te wykrywacze różni mniej więcej tam 14 czy 15 lat. Tamten to jest wykrywacz multi-frequency, tu macie jednoczęstotliwościowy wykrywacz. Użyję programu Deep, to chyba będzie najlepsze rozwiązanie na to miejsce. Całe szczęście tutaj nie nazwali tego Deep High Conductors, ale normalnie nazwali Deep ten program, nie tak jak w Deusie 2, więc jest to sprawa jasna, że jeśli potrzebujecie głębokości, to użyjecie tego programu. Nie wszędzie ta głębokość jest potrzebna. Jeśli ktoś z Was jeszcze teraz bierze pod uwagę przy wyborze wykrywacza testy, to znaczy bardziej oceny wykrywaczy, po obejrzeniu testów na polach testowych, gdzie testowana jest głębokość, to nie ma zbytnio sensu, dlatego że głębokość nie zawsze ma największe znaczenie. Po prostu tyle Wam powiem. Ja kiedyś do tego tematu oczywiście wrócę, ale to tak nie wygląda. To wygląda zupełnie inaczej. Czasami ten brak tej głębokości jest największym sprzymierzeńcem i dzięki temu zaczynamy znajdować po prostu, nie? A głębokość często bywa przeszkodą, więc testy głębokościowe na polach testowych to jakieś tam teoretyczne rozważania na temat możliwości wykrywaczy, które nie zawsze sprawdzają się w warunkach rzeczywistych. Ja to wiem po prostu z praktyki, nie? Każdy musi po prostu tego dojrzeć. No, jednemu to zajmie krócej, drugiemu dłużej, ale mówię Wam naprawdę szczerze, nie patrzcie na to. To jest fajna prezentacja wykrywacza, ale nic poza tym. Tak samo tutaj to jest prezentacja wykrywacza, jego możliwości nastaw, kombinowania z tymi nastawami, ale absolutnie nie jest to walka pomiędzy Manticorem a Deusem 1, który jest najlepszym wykrywaczem na świecie. No bo to jest, żebym tak powiedział, trochę byłoby żałosne, nie? No, dobra, przechodzę z powrotem do tego Deepa. Myślę, że dyskryminacja, ta 5,5 nie jest wcale głupim pomysłem tutaj. W ustawieniach eksperckich może pozostanę przy tych 2 tonach, które tutaj są. Co jedyne zrobię, to podwyższę sobie troszeczkę to audio do 800, którą często używam. Pozostawię te 2 tony. Czułość, może na początku 95 spróbujemy zobaczyć. Co do częstotliwości, to częstotliwość to bardziej bym poszedł w kierunku tym, żeby znaleźć najbardziej stabilną. Niestety, mimo że jestem daleko od, że tak powiem, źródeł promieniowania, to coś tam ćwierka, prawda? Chciałbym użyć tej 25. Poziom żelaza 3, reaktywność zostawię na razie 2. Silencer standardowy jest tutaj ustawiony na -1, jednak to jest za duży zamęt. Takes power 2, dobra, niech będzie 2. Częstotliwość. Warto chwilę poświęcić tej częstotliwości, by sobie znaleźć coś bezpieczniejszego. O, to nie jest bezpieczne. Nic z tego. Eminą nawala. To 25 nie jest złe. Pamiętajcie, że tak, EMI to jest to, jeśli podniesiecie cewkę do góry albo stoi ona nieruchomo i odbieracie jakieś tam trzaski. Natomiast jeśli te trzaski pojawiają się wtedy, gdy ruszacie cewką, to jest niestabilność gruntowa. Dwie różne rzeczy, prawda? Bardzo prosto to rozpoznać. EMI to wtedy, gdy cewka jest w miejscu, przy ruchu cewką pojawiają się fałszywe sygnały, jest to związane z gruntem, nie? Bardzo logiczna sprawa i prosta. 26 nie.
Ja się tutaj bawię tym trochę, ale sorry, przedłużam, ale to jest ważne. No, wszystko wytłumaczę, wszystko będzie jasne. No kurczę, no zostanę przy tych 25, chociaż nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dobra, to byśmy mieli tak pomału wszystko. To by mi wszystko pasowało. Strojnie do gruntu. Ręczny. Spróbujemy na pompkę. 86. Troszeczkę podbiję do góry ten grunt, by uniknąć fałszywych sygnałów, by wykrywacz był bardziej stabilny, ale ta stabilności za bardzo nie mam, nie? No i wykrywalność denarka. I tutaj nie widzę. Denarek krzyżowy. Denar rzymski, czyli żelazo. Denar rzymski jest brany bez żadnego problemu. No i krzyż, i szóstak to też jest bez problemu. Ale tak, ale to nie jest to, co ja bym chciał, prawda? Co jest ważne? Bardzo prosta sprawa. Jeśli chcecie celi trudnych, celi głębokich, po prostu, jeśli chcecie wykryć coś więcej, to wszystko polega na stabilności i trzeba dążyć do tego, by tą stabilność w jakiś sposób uzyskać. Więc co ja mogę zrobić tutaj? To podstawową rzeczą do zrobienia jest obniżenie czułości. I jeszcze coś tam jest, a ja nie chcę tego trzasków, nie chcę trzasków. Jest cisza. 89. No ale dobra. No to ktoś mi powie, że jestem głupi, bo zaliczyłem czułość i teraz nic nie wykryję. No to spróbujemy. Tu coś jest. A ten cel jest dokładnie w tym miejscu. Tak na godzinie można powiedzieć 13. Jakaś wykrywalność tam jest, nie? Dobra, co mogę zrobić? Więcej. Przepraszam. Wiecie, posłużę się tutaj troszeczkę reaktywnością, dlatego że reaktywność skraca sygnały. Jest to fajne, jeśli chodzi o skracanie również fałszywych sygnałów. Wiecie, oto pryczenie. Pryczenie zostanie w jakiś sposób skrócone. Jest stabilniej? Bez dwóch zdań. No i zobaczymy, jak tam nasz denarek jagielloński, cel ekstremalnie trudny. Jakaś tam wykrywalność jest, ale jest to całkiem fajne, nie? No dobra, no to teraz denar krzyżowy. Jeśli oczywiście będę machał cewką nad celem, to jestem w stanie to usłyszeć, ale poczekajcie, wiecie co się stało? Nie, pozostało silencer na -1. Tu jednak sygnał jednostronny. Pamiętacie, jak to fajnie było słyszalne w Manticorze. Dobra. Fajnie stabilnie. Tu będzie żelazo pierwsze.
A teraz denarek powinien być. No niewątpliwie tam jest, nie? Reaktywność 2. Jeszcze lepiej. Dobra. Jak widzicie, nie jest wcale źle. Co mogę zrobić dalej? Dalej będę się bawił z silencerem. Wiadomo, no, najgłębiej jest na -1. Niewątpliwie tak, ale jeśli chcecie coś wykopać głębokiego albo w miejscu przechodzonym, no to potrzebujecie tej stabilności. Dlatego użyję tego silencera i pokażę Wam, jak to działa z silencerem na 1, albo poczekajcie, na 2 dane, na 2 i reaktywnością na 2. To już nie ma żartów, to już jest wykrywalność, nie? Wymiar krzyżowy. Ale to też by trzeba wykopać. No na pewno coś tu jest. Tu niestety nic z tego. Dobra, denar, teraz będzie denar rzymski. Żelazo. Wykrywalność jest. No i szóstak jak najbardziej. Dobra, idziemy dalej. Spróbuję teraz w takim razie na tych ustawieniach jeszcze dodać pitch. Trochę Was pomęczę dzisiaj tymi ustawieniami, ale myślę, że warto, dlatego że to zawsze obejrzenie takiego filmu pomaga, by uzmysłowić, że warto eksperymentować, by osiągnąć więcej. Mamy pitch. Jest stabilnie. Tu jest na pewno. Teraz będzie denar krzyżowy. Robię tak zwane szuruburu, czyli bardzo niziutko i bardzo równolegle dociskam cewkę, to ta wykrywalność rzeczywiście jest. Posłuchajcie jeszcze raz. Na dobrym miejscu myślę, żeby to było. Dobra. Jakiś audio tutaj mamy. No i szóstak, wykrywalność, można powiedzieć, bardzo dobra. No cóż, podsumowując, co my tu mamy? Mamy dyskryminację fabryczną, mamy... Aha, byłem na pełnych tonach, kurde, dobra, sorry, zamotałem się, ma być pitch. Jeszcze raz. No ale widzicie, że pełny tony też dał radę przy okazji, a dźwięk był taki wysoki, nie? No faktycznie był wysoki. Dobra, jeszcze raz. Gdzie jest? Krzyżówka. Podobnie jak było to w pełnych tonach. Przy prowadzeniu bardzo równoległym, bo tu jest taka tu jest taki dołek, a tu jest taka górka, prawda? To jestem w stanie osiągnąć wykrywalność tego celu i
chyba bardzo fajnie donar rzymski na 31 cm. Dobra, no i szóstak. Dobra, myślę, że to już koniec. Tak, to był pitch. Dyskryminacja była fabryczna. Czułość była 89. TX Power był na dwójce. Częstotliwość 25, poziom żelaza, reaktywność, wyciszacz był na 2, paradoksalnie. A nie, poczekajcie, no to tak, wam powiem. Reaktywność 2 na pewno daje głębokość. Jest taką reaktywnością, myślę, żebym powiedział, taka była moda jakaś taka kiedyś, prawda, że w tym Deusie wszyscy tą reaktywność 3 dawali w jakim programie, szczególnie w pitchu, nie? Po tym jak na stronie tej YouTube'owej XP pokazał się film z pitchem, raczej z deepem, z pitchem i reaktywnością 3 i silencerem -1. Oczywiście to są bardzo dobre ustawienia, ale ta reaktywność niższa tak jakby została potraktowana po macoszemu, a to jest nieprawda, to działa, wszystko działa, tylko trzeba wiedzieć, jak to użyć, nie? No więc tutaj mamy reaktywność ustawioną na 2 i paradoksalnie wyciszacz na 2. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że jeśli chcecie znaleźć, jeszcze raz to powiem, coś naprawdę ekstremalnie trudnego, no to potrzebujecie stabilności. I silencer jest sposobem na to, by to uzyskać. By właśnie uzyskać w takim wykrywaczu, jak jest Deus 1, czyli można powiedzieć prawie analogowym, wykrywalność trudnych celi. Bez stabilności będziecie słyszeć tylko mikrotrzaski w słuchawkach, ale nie będziecie wykrywali, nie? Szczególnie to dotyczy miejsc przeszukanych. Natomiast jeśli jesteście w miejscu, gdzie celi kolorowych jest pod dostatkiem, no to wiadomo, że będziecie znajdować sporo, prawda? Ale na miejscu przeszukanym, gdzie potrzebujecie czegoś specjalnego, to potrzebujecie stabilności i ciszy w tym wykrywaczu, by coś tam jeszcze wydłubać, nie? I dlatego użyłem tego wyciszacza na 2, czyli silencera, nie? Co dalej? Sygnał akustyczny pozostawiłem w normie, czasami używam trójki w słuchawkach, nie? Wyobraźcie sobie, bo wtedy to jest jeszcze bardziej takie subtelne, ale niżej nie używałem chyba. Trójki tak używałem, 4, 5 czasami w teście użyję, jak trzeba, żeby było głośno, nie? No i tyle, nie? Chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o grunt, to zawyżyłem grunt. Specjalnie go zawyżyłem, by uzyskać. Teraz można powiedzieć też troszeczkę nie wprowadzić błąd, dlatego że często w testach ludzie używają strojenia do wykrywacza, żeby Deus potrzebuje jednak troszeczkę bardziej mu tutaj gruntu dodać, dlatego że nie chciałbym, żeby te sygnały były na przykład falsami gruntowymi, które wam tutaj pokazałem. Przy takiej aptekarskiej dokładności, że tak powiem, w tych ustawieniach, naprawdę, no wiadomo, że w realu praktycznie jest to nie do osiągnięcia, chyba że się, nie wiem, jest jakimś super mózgiem, to jest ważne, by to było po prostu rzeczywiste. Gdybym tutaj zaniżył ewentualnie grunt, to mógłbym uzyskać jakieś fałszywe sygnały i mógłbym was wprowadzić w błąd co do wykrywalności tego wykrywacza. No tak, to tyle co do gruntu. Więc grunt jest tam, powiedzmy, o te 3 kropki czy 4 kropki posunięte do góry, by również nie było sygnałów dziury i tak dalej, różnych zaburzeń tam gruntowych. Podsumowanie. No, 2 różne wykrywacze oczywiście z innej bajki, Manticore i Deus 1. Deus 1 potrafi, ale wymaga to więcej, że tak powiem, zaangażowania. W ogóle wykrywacze w typie analogowych, tak ostatnio powiedziałem w filmie, a na pewno to się rozniesie, ludzie zaczną tak mówić, nie, że Deus 1 jest trochę analogiem, no to dobrze. Teraz włączcie sobie wizualizację i pomyślcie sobie, że zamiast przycisków byłyby pokrętła i nie byłoby wyświetlacza. Co byście wtedy powiedzieli o Deusie 1? Analog? Analogowy? Analogiem? I tak dalej. No wiadomo, przez wszystkie przypadki było wymienione to słowo analogowy, nie? No. Deus 1, tak jak radio te analogowe, ma szumy, nie? I trzeba się postawić, żeby te szumy wyeliminować, żeby uzyskiwać jakieś tam jeszcze lepsze efekty, nie? To jest jego przypadłość. W Manticorze wszystko jest czyste. Wiele rzeczy zostało tutaj
zrobiony dla użytkownika, by wykrywacz był czytelny, jasny, prosty, zrozumiały, by nie trzeba było tutaj tyle kombinować, co ja tutaj kombinowałem z tym Deusem, żeby wycisnąć Wam te cele. Oczywiście wykrywalność tych celi jest, można powiedzieć, częściowo teoretyczna, nie? Bo w realu to wątpię. Chyba że bylibyście na poszukanym miejscu, szukalibyście tych celi, które tam zostały, to wtedy moglibyście coś takiego sobie stworzyć i jeszcze coś powyciągać, nie? Ale tak w realu to trudno, nie? Z Manticorem czy z Deusem dwójką życie jest łatwiejsze, po prostu. Ale czy ciekawsze? No właśnie, to jest właśnie rozmowa na inny temat, myślę, nie? Tyle mogę powiedzieć w Deusie 1, że jeśli chodzi o wykopywanie śmieci, to jest królem. To znaczy inaczej. W miejscach, w których używałem Deusa 1 i Manticora wcześniej, pojawiła się taka tendencja, że jeśli przychodzę tam z Deusem 1, to znajduję więcej. Tak, znajduję więcej śmieci, a tyle samo dobrych celi. Paradoksalnie. Ostatnio zrobiłem właśnie sobie taką statystykę śmieci wykopanych w ciągu 3 godzin. To doliczyłem się w sumie 90 śmieci, z czego 20 było śmieciami takimi, oceniam, większymi, a 70 to były śmieci o wielkości mniejszej niż 2 cm. Czyli śmieci małe. 70, nie? 90 śmieci. Uzyskałem 20 celi dobrych, tak można powiedzieć dobrych, z czego 14 było monetami, nie? Reszta to tam plomby i jakieś tam pierścionki, broszki, takie rzeczy, nie? Wszystkie cele nieduże. Największa moneta chyba miała 2,2 średnicy. Daje to pewien obraz miejscówki, powiedzmy, nie? W tym samym miejscu wykopałem Manticorem w tym samym okresie czasu 15 monet, ale nie zrobiłem wtedy, nie policzyłem wtedy śmieci, że tak powiem. Nie zrobiłem sobie tej statystyki tych śmieci, ale na pewno było ich mniej. Z Deusem myślę, że nieco mniej tam miałem niż 15, może to było 12, ale to nie są jakieś ogromne różnice przy monetach, nie? Ale to jest kolejne miejsce, na którym ta tendencja się, że tak powiem, pokazuje, że Deus 1 znajduje więcej, ale śmieci, nie? No, ale musicie na to też popatrzeć, że to jest względne. Śmieć, a nie śmieć to jest sprawa bardzo względna, więc dla kogoś ten śmieć może być skarbem, nie? Wykrywacz nie rozpoznaje tego, że ten cel jest wartościowy, on po prostu wykrywa. I Deus 1 wykrywa bardzo dobrze. Wiadomo, tak jak powiedziałem, więcej zaangażowania w Deusie 1, stary wykrywacz, wiele rzeczy, które mam zamiar tutaj opowiadać w filmie, mimo że jest 15 lat na rynku, to ludzie zwyczajnie nie wiedzą. Po prostu 99% ludzi nie wie, co można zrobić z Deusem 1, żeby był po prostu lepszy, żeby po prostu działał lepiej. Jest to ciekawe i naprawdę fajny wykrywacz do tego, by sobie tutaj gdzieś dłubać. Nie jestem telemarketerem i absolutnie nie mam zamiaru robić reklamy Deusowi, bo teraz Deus jest wiadomo tani, nie? Po prostu jest to mój chyba 5, na pewno 4, a może i 5 Deus, którego jestem właścicielem i okazjonalnie wracam do tego wykrywacza. Miałem po prostu sobie ochotę kupić Deusa 1, by sobie z nim w domu pochodzić. Rozumiecie, o co chodzi, nie? A nie jest to tutaj jakiś tam telemarketing, kurde, żałosny, żeby wam po prostu namawiać was do zakupu. Kupiłem, jestem bardzo zadowolony, przyjemnie mi się chodzi, gębami się śmieje. Wiecie jak to jest, jak człowiek wrócił na stare śmieci, wykrywacz, który był przez kilka lat moim wykrywaczem głównym i jedynym, którego użytkowałem w tak wielu miejscach, no więc wracamy do domu, że tak powiem, i fajnie się po prostu tym bawię wykrywaczem. Może tam przy okazji wam opowiadam, bo mam zamiar na to samo miejsce wziąć cewkę eliptyczną.
Mam cewkę eliptyczną do Deusa 1. Cewka traktowana po macoszemu, to co mówią, że płytka, że taka, że sobie saperuje. No i to właśnie jest wina tych wszystkich testów, takich różnych tych specjalistów od testów powietrznych, a wiecie, później człowiek mnie ogląda a to nie jest tak do końca. Zobaczymy, jak to będzie, ale jestem dobrej myśli i opowiem Wam później o statystyce, jaką zrobiłem z cewką eliptyczną u Deusem 1. Jak to wtedy wyjdzie, jak to będzie wyglądało. No dobra, nagadałem się dzisiaj dosyć dużo. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia.